Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Radosław Pastusiak. Jestem profesorem Szkoły Kosmoenergetyki jedyny w Łodzi w Polsce i chciałbym opowiedzieć Państwu o rozwoju duchowym, o rozwoju duchowym duszy. Przygotowałem tutaj kilka slajdów, które dodatkowo myślę, że lepiej zobrazują ten temat. Proszę Państwa, rozwój duchowy. Temat bardzo popularny w XXI wieku, który jest weryfikowany, który zderza się z wieloma wyobrażeniami ludzi, człowieka na temat tego, jak powinien wyglądać ten rozwój duchowy. Więc wyobrażenia na temat rozwoju duchowego koncentrują się wokół ogólnego szczęścia, szczęśliwości, posiadania tego szczęścia, wokół oczywiście bogactwa. Tutaj myślę o bogactwie na planie materialnym, a także o posiadaniu akceptacji, posiadania miłości. Generalnie myślę, że każdy człowiek w jakiś sposób tutaj tych poszczególnych pojęć dotknął. Ma on wyobrażenie na temat tego, czego pragnie i co chciałby uzyskać w przyszłości. W związku z tym, myśląc o rozwoju duchowym, na pewno któreś z tych pojęć, czy to szczęście, czy to bogactwo, czy to akceptacja, czy to miłość, na pewno przez nasze wyobrażenie się przewija. I chciałbym teraz na tym tle skomentować przemyślenia, które mi się nasunęły, związane z rozwojem duchowym, a także w pewien sposób przekazać Państwu informacje z tym związane, jak ja sobie to wyobrażam. Większość ludzi postrzega ten świat jako świat materialny. Czyli mamy tu i teraz i to jest jedynym planem, w którym się znajdujemy, w którym realizujemy swoje potrzeby, realizujemy swoje cele. Nie widzimy związków pomiędzy ludźmi, naturą, planetą, Ziemią, duchowością i wszystkim innym. To wszystko, albo nie widać tych związków, albo to jest tak oderwane, że nie ma tutaj łączności pomiędzy planem materialnym, a planem astralnym, pomiędzy duchowością, a rozwojem tutaj, a pomiędzy, prawda, sytuacją materialną człowieka. Jednak trzeba powiedzieć, że życie i świat jest czymś więcej niż tylko tą rzeczywistością materialną. Ze względu na to, że fizyczność jest to jeden z wymiarów. Jest to jeden z wymiarów. Przyglądając się życiu ludzi z różnych kultur, dostrzegamy, że ten styl życia bardzo mocno się różni. Mamy kultury, mamy państwa, gdzie jest bardzo mocna koncentracja na sprawach materialnych, na sprawach doczesnych, a mamy też państwa takie, gdzie jakby ten plan materialny jest odsunięty trochę w tło, a dominuje religia, dominuje duchowość, dominuje takie życie religijne. Prawda? Duchowość wiąże się z widzeniem siebie jako nierozerwalnej części wszechświata, a także z dostrzeganiem świata niematerialnego. Rozwój duchowy wiąże się ze zrozumieniem energii i jej praw. Czyli u podstaw rozwoju duchowego jest energia. Ale jaka energia? Czy to energia w formie prądu elektrycznego? Nie do końca. Jest to taka bardzo, nazwę to, materialna energia. Tutaj jest mowa o energiach subtelnych. Tutaj jest mowa o widzeniu bardzo delikatnych, bardzo subtelnych energii, które otaczają nas, otaczają ludzi, a także rozumieniu, że tak naprawdę ten nasz cały świat materialny i również my składamy się z energii. Dlatego ludzie, którzy chcą się rozwijać duchowo, w kierunku jasnej strony powinni dążyć do miłości, radości, delikatności, akceptacji. Osoby, które wybrały ciemną stronę, służą złu. Na samym początku, proszę Państwa, trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, że rozwój duchowy niekoniecznie zawsze może prowadzić w kierunku miłości, w kierunku akceptacji i dobra. Ten rozwój duchowy może prowadzić też w drugą stronę, w kierunku ciemnych sił, w kierunku zła. I też to będzie rozwój duchowy, tylko nie do końca w kierunku, którym sobie wyobrażamy i w ogólnym pojęciu, którym to akceptujemy. Ale trzeba to powiedzieć, że bez tej jasnej strony, bez dobra, bez miłości nie istnieje zło, nie istnieje przemoc, nie istnieje ciemna strona i odwrotnie. To jest po prostu, tak jest zbudowany ten świat, jest to takie swoiste dopełnienie, uzupełnienie. W związku z tym należy pamiętać, że chcąc się rozwijać duchowo, zawsze w naszej intencji
powinien dominować jednoznacznie wybrany kierunek. Czy to jest właśnie miłość, czy to jest dobro, czyli jasna strona, czy no może jednak ta ciemna strona, która prowadzi, która też jest pewnym elementem rozwoju duchowego, natomiast nie prowadzi do wzbogacenia duszy, nie prowadzi do uszlachetnienia duszy, tylko doprowadzi do jej degradacji. I zastanówmy się, mówiąc o duchowości, czy jeżeli ja bardzo często chodzę do świątyni i tam w jakiś sposób modlę się, uczestniczę w rytuałach, to czy ja jestem człowiekiem rozwiniętym duchowo, czy raczej nie? Tutaj chciałbym bardzo precyzyjnie zarysować pewną różnicę pomiędzy religią a duchowością. Religia to zbiór wartości, zwyczajów i zasad, których przestrzeganie jest obietnicą życia wiecznego lub innych nagród po śmierci człowieka. Pozwoliłem sobie na wykorzystanie stosunkowo ogólnej definicji, żeby nie zawężać tego obszaru do jednej z religii, czy to na przykład katolicyzm, czy ewentualnie jeszcze jakiejś innej. W związku z tym w większości religii to funkcjonuje obietnica życia po śmierci, obietnica spełnienia, prawda, po tutaj okresie naszej aktywności na materialnym planie. Duchowość to zauważanie siły, która jest od nas większa i potężniejsza. Możemy ją nazwać Bogiem, Wszechświatem, Stwórcą, Wielkim Duchem, Buddą, prawda, czy Manitu. Wszystko zależy od kultury, wszystko zależy od miejsca, gdzie żyjemy, gdzie żeśmy się wychowali, od naszych przekonań i od naszej wiary. W związku z tym no, widzimy, że religia w porównaniu z duchowością jest pewnym systemem trochę bardziej sformalizowanym. Są tu określone zasady, są tu określone reguły i z perspektywy planu materialnego ma on charakter bardziej formalny. Czy duchowość nie ma takiego jakby planu, czy nie ma takiej formy bardziej formalnej? Jak najbardziej też, ale obowiązują ją troszeczkę inne zasady. Duchowość trudno jest ująć w formalne ramy, które obowiązywałyby na tym materialnym planie. W związku z tym te formalizmy obowiązują tylko i wyłącznie wewnątrz nas, wewnątrz człowieka. Duchowość polega na szanowaniu tej siły, na dostrzeganiu, że jest ona częścią nas samych. Jest ona obecna w każdym fragmencie świata. Duchowość pomaga nam w otwarciu się na tą naszą część, która jest większa niż my sami i nakierowaniu się w życiu jej statówkami. Proszę Państwa, mógłbym powiedzieć w sposób następujący, że w każdym z nas jest cząstka Boga. I ta duchowość polega na zmierzaniu w kierunku, odkrywaniu tej cząstki, zmierzaniu w kierunku właśnie Boga. Czyli na przemierzaniu tej drogi. I teraz, jeżeli rozwój duchowy jest indywidualną sprawą każdego pojedynczego człowieka. Tutaj każdy sam sobie jest przewodnikiem, każdy sam jest generałem, podejmuje decyzję, czy w tym kierunku iść. Natomiast religia to coś, do czego próbuje się nakłonić całe pokolenia ludzi, całe społeczeństwa w niektórych krajach. W Polsce, prawda, ze względu na naszą kulturę, ze względu na naszą tradycję, również mamy do czynienia z dominującą religią, która być może w niektórych państwa przekonaniu również zbyt mocno narzuca się większości ludziom, a w przekonaniu innych z kolei z Was, no ona po prostu nie ingeruje tak mocno, na przykład jak religia muzułmańska. Wiele osób, które są bardzo religijne, nie ma pojęcia o duchowości. Osoby uduchowione na ogół szanują religię i zauważają ich dobre i złe elementy. Czyli, proszę Państwa, generalnie rzecz ujmując, udział w rytuałach, chodzenie do świątyni i prawda, tutaj przebywanie tam tylko i wyłącznie po to, żeby na tym materialnym planie zaznaczyć swoją obecność w świątyni, nie ma wiele wspólnego z duchowością. Duchowość, jeżeli byśmy w ten sposób ujęli sprawę religii, a duchowość, oznacza to, że te zasady, które propaguje nasza religia, my przenosimy również poza świątynię, przenosimy na życie nasze osobiste, zawodowe, które odbywa się w ciągu normalnego tygodnia pracy. Wówczas mamy pewne szanse na to, żeby stać się człowiekiem rozwiniętym duchowo. Osoby uduchowione szanują religię i zauważają jej dobre i złe strony. Dlaczego? Ponieważ widzą, w jaki sposób, co daje religia, w jaki sposób energia krąży wokół osób nastawionych na religię, korzystających z religii.
Natomiast jest to po prostu oglądanie normalnego zjawiska, nazwę to społecznego, i interakcji pomiędzy ludźmi w tym zakresie. Religia, jeżeli nie ma tutaj elementów, prawda, agresywnych w niej, jest czymś dobrym, jest rodzajem przewodnika i tylko i wyłącznie od każdego człowieka zależy to, w jaki sposób religię wykorzysta do swojego rozwoju duchowego. Poprzez każdą religię czy filozofię ludzie są nauczani w gruncie rzeczy tego samego. Są nauczani być prawym człowiekiem, potępiać mordowanie, potępiać kradzież czy kłamstwo, natomiast religie zalecają uczciwość, miłość i szlachetność. Czyli mamy podobne zasady moralne. Oczywiście nie wchodzę tutaj w szczegóły, nie wchodzę w interpretacje. Nasz świat jest tutaj bardzo skomplikowany i chcielibyśmy żyć według prostych, jasnych zasad 0, 1, tak, nie. Natomiast jest on trochę bardziej skomplikowany. No i jak w takim układzie niektóre religie akceptują zabójstwa, tak? Dzielą je na zabójstwa sprawiedliwe, niesprawiedliwe, zabójstwa, które wykonuje żołnierz w swojej pracy, prawda? No tutaj jest wiele szarości, jest tutaj wiele niuansów, które z tym są związane. Religie dopuszczają tego typu interpretacje, ponieważ muszą poradzić sobie ze zjawiskami, które w tym świecie, w którym my żyjemy, występują. Natomiast każdorazowa decyzja odnośnie tego postępowania zależy od człowieka. To my podejmujemy tę decyzję. W związku z tym umówmy się, że mamy do czynienia z podobnymi zasadami moralnymi. I teraz tak. Dla wielu osób rozwój duchowy kojarzy się z wyrzeczeniami. Celibat, ubóstwo, odosobnienie. Powodują one ucieczkę, odgrodzenie się od pokustego świata. Jednak należy pamiętać, że ucieczka to jest wyjście tutaj w tym materialnym planie. Nie mogę sobie z czymś poradzić, w związku z tym zamykam się w odosobnieniu, zamykam się w klasztorze na przykład. Jest to ucieczka od tego, co jest we własnym umyśle. Nie powoduje ona oduzależnienia się od różnych uciech czy przyjemności. To ciągle będzie w człowieku, ciągle będzie wewnątrz człowieka. W związku z tym, po co się oduzależniać? Został wymyślony seks, pieniądze. To zostało jakby nam dane. Oraz wszystkie inne przyjemności. Są dla nas, są dla ludzi. I każdemu należy życzyć doświadczania ich w pełni w swoim życiu. Przez to trzeba przejść, żeby sobie później móc tego odmówić albo znać rolę pieniądza czy seksu w życiu człowieka, aby móc powiedzieć w pełni przekonania, że ja odrzucam, prawda, ten kontakt intymny, ponieważ mnie on jest zupełnie niepotrzebny i nie zmierzam do tego. Różnego typu działania zmierzające do zaspokojenia swoich przyjemności stają się jedynymi wartościami, które nie dają poczucia spełnienia, powodują pragnienie posiadania coraz większej ilości. W nadziei, że gdy będzie ich więcej, to wówczas będziemy bardziej szczęśliwi. Wówczas te doznania będą głębsze w nas i będziemy czuć, że jest na tym świecie lepiej. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na mądrość ludową i podstawowe jakby przysłowie. Pieniądze szczęścia nie dają. Tylko że to przysłowie tak naprawdę rozumie osoba, która już ma bądź miała miliony złotych czy miliony dolarów. I wówczas, prawda, w tym stanie materialnym rzeczywiście empirycznie sprawdza, że pieniądze szczęścia nie dają, bo czy mam milion, czy mam 100 000 złotych, to mój stan emocjonalny i poziom mojego szczęścia jest prawie dokładnie taki sam. W związku z tym mamy tutaj najczęściej poświęcenie się tutaj tym materialnemu planowi, materialnym sprawom towarzyszy zamknięcia na uczucia wyższe, na miłość, ciepło, na piękno, na radość, na harmonię. I proszę Państwa, idąc dalej, stwierdzam jedno, że można żyć, korzystając w pełni z tego świata, jednocześnie nie uzależniając się od niego. Potrzebny jest pewien balans, potrzebna jest pewna równowaga, potrzebne jest nieuciekanie w skrajności w skrajność. Potrzebne jest rozumienie, potrzebne jest nietworzenie sobie nowego Boga w formie seksu, w formie pieniądza, w formie prawda, jakiegoś życia wirtualnego w komputerze. O co się okazuje? Okazuje się, że wówczas nie mamy potrzeby otaczania się większą ilością dóbr materialnych. Nie chomikujemy, nie kolekcjonujemy rzeczy, nie kolekcjonujemy przedmiotów. Prawda? Żyjemy najczęściej bardzo skromnie, w bardzo ascetycznym otoczeniu, nie dlatego, że nas na to nie stać,
tylko dlatego, że nie potrzebujemy takich rzeczy. Nie potrzebujemy takich rzeczy. Nie ma też sztucznego odwracania się od przyjemności i bogactwa. To jest obok nas. Jest to na wyciągnięcie ręki. Często jest to również w nas. Znaczy ja zawsze mówię, że nie ma drogi do rozwoju duchowego, nie ma drogi do doskonałości duchowej bez przejścia przez wszystkie stopnie piramidy potrzeb, piramidy Maslowa. Czyli nie można odrzucić tego wszystkiego. Zadowolenie, szczęście, radość mogą płynąć z wewnątrz, bez uzależniania się od warunków panujących na zewnątrz. Nie trzeba ich już szukać, starać się o nie zabiegać. Pojawiają się wtedy w umyśle oraz w życiu, dostatek, harmonia i spokój. To, co jest w umyśle, jest również w naszym życiu. Tak? Czyli jeżeli mamy w naszej głowie, mamy w naszych myślach spokój, harmonię, mamy równowagę, mamy pewne uczucia, które sprzyjają właśnie utrzymaniu tej równowagi, utrzymaniu harmonii, wówczas w naszym życiu, w otaczającym nas świecie również to jest. Również to jest. To, co w głowie przekłada się na ten świat materialny. Idąc dalej, więc czym tak naprawdę jest rozwój duchowy? Pozwolę sobie zacytować taką zgrabną definicję. Rozwój duchowy jest to świadome działanie, którego celem jest poznawanie i kształtowanie swojej prawdziwej natury. Oznacza proces wewnętrznych przemian prowadzących do pełnego zrozumienia istoty całego wszechświata i wszystkich znajdujących się w nim rzeczy. Proces ten, co ważne, jest ciężką pracą i nauką. Tego nie da się kliknąć palcami i ja już wiem, nie da się dać inicjacji i już ten człowiek jest bogatszy duchowo. Tak nie. Czyli w konsekwencji prowadzi to do odrzucenia wszystkich materialnych iluzji, wcześniejszych poglądów, prowadzących często do zmiany osobowości, zmiany znajomych, zmiany naszego charakteru, zmiany percepcji otaczającego nas świata. To nie jest nic strasznego. Ja tutaj Państwu gwarantuję, że prawdziwie rozwinięty duchowo człowiek żyje, funkcjonuje obok nas. Być może jest to jeden z Państwa znajomych, który tak, a nie inaczej ten świat postrzega. Jest to normalny członek tego społeczeństwa, który tylko i wyłącznie ma inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, który widzi przepływy energii, który widzi powiązania energetyczne pomiędzy naszym tym światem materialnym oraz światem energii niefizycznej. I teraz w takim układzie trzeba powiedzieć jedną rzecz. To czy my tutaj w Europie, czy my tutaj w Polsce mamy szansę na rozwój duchowy? Moja odpowiedź jest tak. A czy na innych kontynentach? Jak najbardziej tak. Historycznie trzeba zaznaczyć, że na wszystkich kontynentach byli i są ludzie bardziej rozwinięci duchowo od innych. Zazwyczaj mieli oni, czy mają, pewną władzę. Są to szamani, czarownicy, kapłani, są to księża. I teraz proszę, zobaczcie, jeśli byśmy spojrzeli na Indię, to znajdziemy świętych mężów, znajdziemy joginów, znajdziemy osoby, które są bardzo poważane ze względu na ich rozwój duchowy, na ich rolę w tym społeczeństwie. Tybet to są mnisi, to są również jogini, którzy na skutek właśnie medytacji, na skutek wykorzystania różnego typu odmian jogi doświadczają prawda, transcendencji, czyli różnego typu w tym przypadku przeżyć wewnętrznych, doznań, które pozwalają im na łączność z tym wyższym ja, na łączność właśnie z Bogiem, na łączność z tym wielkim duchem. Chiny to kapłani, Afryka to szamani, czarownicy wudu, czy ewentualnie kapłani również w różnych kulturach. Proszę, zobaczcie, czy czarownik wudu może być rozwiniętym duchowo człowiekiem? Jak najbardziej tak. Tylko niekoniecznie wykorzystuje te jasne energie, ale wykorzystuje energię niższych światów, wykorzystuje energie nekrotyczne, wykorzystuje energię duchów przyrody. W związku z tym to też jest człowiek, który zaczyna to rozumieć, tylko jego kultura, jego życie pokierowały go w takim, a nie innym kierunku. Mamy Ameryka Północna, to szamani, to uzdrowiciele, którzy tam, prawda, w tych prostych społecznościach indiańskich 100, 200, 300 lat temu funkcjonowali i po prostu nieśli pomoc i wspierali właśnie tymi energiami tutaj członków swojego plemienia. To na Syberii również mamy szamanów. To w wielu miejscach są oni jedynymi osobami, które mogą pomóc, mogą wesprzeć. W Europie mamy do czynienia z kapłanami, mamy do czynienia z księżmi, mamy do czynienia z pastorami. Tak? To są osoby, które
oczywiście nie wszystkie te społeczności, ale które już doznały pewnego zrozumienia, że ta energia subtelna pomiędzy ludźmi w naszym świecie krąży, jest bardzo ważna i jest kluczem do tego, żeby pójść dalej. Natomiast w większości przypadków funkcjonują oni w pewnych formacjach, w pewnych organizacjach, które są sformalizowane w formie takiego czy innego plemienia, kościoła, prawda, czy zboru. I no, ten swój rozwój duchowy, tą swoją rolę w społeczeństwie realizują przez pryzmat udziału w tej organizacji. No i teraz jest jakby no pytanie jest takie, jeżeli mamy takie różne tradycje, które no, prawda, na naszej ziemi zafunkcjonowały w różnych miejscach, to czy istnieje jedna droga, która jest absolutnie poprawna i prawdziwa? Oczywiście trzeba odpowiedzieć na to pytanie, że nie ma takiej drogi. Są różne kierunki, są różne drogi, które są właściwe dla osób, które funkcjonują, dla osób, które żyją w określonej kulturze. Co to oznacza? Oznacza to, że kluczową sprawą jest indywidualizm człowieka. Rozwój duchowy jest to sprawa bardzo indywidualna i zależna każdorazowo od decyzji człowieka. Każdy człowiek jest inny, ma własne doświadczenia, ma własne przeżycia, ma własną karmę, ma swoją przeszłość i ma własne lekcje, ma swoich znajomych, których już pewnie wcześniej spotkał, od których musi się czegoś nauczyć i których ma też czegoś nauczyć. Czyli dla każdej osoby ścieżka rozwoju wygląda troszeczkę inaczej. Dlatego też jest wiele metod i tradycji rozwoju osobistego i duchowego. Jest wiele dróg do rozwoju duchowego. Wszystkie one prowadzą do tego samego celu, ale niektóre jakby prowadzą naokoło, bo trudno mi się jest tutaj, prawda, zgodzić z tym, że wykorzystanie energii niższych światów, tak jak to robią czarownicy wudu, wykorzystanie energii nekrotycznych zawsze prowadzi, prawda, do jasnej strony, zawsze prowadzi do uszlachetnienia swojej duszy, jeżeli to jest, prawda, to są niższe światy. Jeżeli to są niższe światy. W związku z tym akurat w tym przypadku ta droga jest wyjątkowo okrężna. Wyjątkowo okrężna. Podobnie ma się z szamanizmem, prawda, gdzie też wykorzystujemy energię przyrody, energię świata zwierząt, świata roślin, energię niższych światów. Ale sami musimy podjąć tą decyzję, którą ścieżką chcemy iść. Natomiast ważnym elementem jest to, żebyśmy rozumieli, że ścieżka rozwoju Tybetańczyka nie będzie odpowiednia dla Europejczyka. Jeżeli czytacie Państwo książkę związaną z odłamem jogi, którego autorem jest wybitny tybetański lama, to niewątpliwie ta droga jest właściwa dla Tybetańczyka. Natomiast dla Europejczyka czy dla Amerykanina ona nie będzie właściwa ze względu na to, że my funkcjonujemy w innym kręgu kulturowym. Nasze życie inaczej funkcjonuje. Czymś normalnym jest odosobnienie, czymś normalnym jest prawda, no, medytacja wielogodzinna często w klasztorach tybetańskich, gdzie tam doznaje się różnego typu kontaktów i jakby podniesienia naszego ja. Czy normalny Europejczyk będzie w stanie poświęcić godzinę, 2 godziny dziennie na medytację i jeszcze w dalszym ciągu spełniać swoją rolę w społeczeństwie? No, wydaje mi się, że na to pytanie ze względu trzeba odpowiedzieć, że nie. To jest jakby za dużo czasu. W związku z tym być może trzeba znaleźć jakby inne rozwiązanie. Tak samo szaman północnoamerykański nie trafi ze swoimi naukami do Hindusa czy do Europejczyka. Ze względu na to, że w przypadku Europejczyka zurbanizowana przestrzeń, w której my żyjemy, gdzie jest coraz mniej enklaw przyrody o nieskazitelnych energiach właśnie związanych z przyrodą, związanych z roślinami, będzie uniemożliwiała nam tą łączność z tymi niższymi światami, gdzie mamy do czynienia z tym światem roślin, światem zwierząt. Tutaj Ameryka Południowa, Ameryka Północna są to kontynenty, mimo wszystko jeszcze z perspektywy powierzchni o wiele mniej zurbanizowane niż Europa, gdzie tych enklaw przyrody jest o wiele mniej. W związku z tym tam na pewno ten szamanizm będzie bardziej skuteczny. A jeszcze jest kwestia prawda, miejsca, gdzie żyjemy, jeszcze jest kwestia naszej kultury. Bo na przykład szaman południowoamerykański, który funkcjonuje gdzieś w jakimś plemieniu albo przy plemieniu w Amazonce,
On ma do dyspozycji niesamowity rezerwuar energii, który nazywa się Puszcza Amazońska. Sama rzeka, prawda, również jest tego typu rezerwuarem. W związku z tym on będzie miał bezpośrednio dostęp do źródła i on przez ileś lat, dostosowując się i ucząc korzystania z tych energii, będzie w stanie nawet białemu człowiekowi pomóc w uzdrowieniu z jakiejś przypadłości, która akurat jakiegoś turystę na tamtych terenach no, po prostu dopadnie. Tak? Natomiast niekoniecznie jego zdolności mogą również przenieść się na tutaj nasz kontynent. I teraz w takim układzie zadajmy sobie pytanie, czym jest ten cel życia człowieka? Rozwój duchowy. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tak naprawdę mówimy o nierozwoju duchowym człowieka, bo no, prawda, sam człowiek to tylko ciało biologiczne, które przeżywa kilkadziesiąt lat i później no, po prostu się rozkłada. Mówimy o rozwoju duchowym duszy. I w związku z tym wydaje mi się, że logicznym będzie, jeśli nasz tok rozumowania pójdzie w kierunku tego, że każdy człowiek powinien mieć w swoim życiu jakąś misję. Pamiętajmy, że nie żyjemy po to, żeby zgromadzić na kupce stosik pieniędzy. Nie żyjemy po to, żeby zgromadzić niesamowitą władzę. Pieniądze i władza to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie i za życie innych ludzi. W związku z tym miejmy to zawsze na uwadze. Nie musi być to coś wielkiego i wpływającego na cały świat. To może być coś zwyczajnego, tak jak na przykład wychowanie dziecka, czy bycie dobrym człowiekiem. No właśnie. Czyli indywidualna misja człowieka powinna prowadzić do zrozumienia tego świata, do uszlachetnienia duszy człowieka. Bowiem prawdziwy rozwój duchowy człowieka to rozwój jego duszy. Dusza ma zrozumieć, ma wiedzieć, ma zbliżyć się do Boga, ma wstąpić na ścieżkę ku doskonałości duchowej, która prowadzi prosto do Boga. Dusza ma przerobić wszystkie sytuacje, jakie przydarzyły się w przeszłości, w poprzednich jej wcieleniach. Ma zrozumieć popełnione błędy. Bowiem dusza ludzka jest nieśmiertelna, a ciało jest jedynie wehikułem, w jakim ona przebywa w kolejnych wcieleniach. Co to oznacza? Oznacza to, że od tej pory, mówiąc o rozwoju duchowym człowieka, mam tak naprawdę na myśli rozwój duchowy duszy człowieka. I w tej perspektywie trudno jest mówić o rozwoju duchowym duszy, skoro wiele osób nie wierzy w reinkarnację. Jak w takim razie, chcąc mówić o rozwoju duchowym duszy, gdzie trzeba się spotkać z tymi błędami, które zostały popełnione w poprzednich wcieleniach, jeżeli ktoś prawda, nie wierzy albo nie akceptuje reinkarnacji. No niestety, ja w takiej sytuacji mówię, no cóż zrobić, wzruszam ramionami i prawda, być może ta osoba, być może dusza tej osoby zrozumie to za 10, 20, 30, 50 lat, a być może dopiero w kolejnych wcieleniach. Na pewno dla części osób taka definicja rozwoju duchowego będzie bardzo atrakcyjną alternatywą, bowiem rozwój duchowy dostarcza wiedzy, pozwala na zrozumienie świata, człowiek staje się jasnowidzem, odnajduje swoją drogę serca lub idzie łatwiejszą drogą, zaprzedaje się złu, staje się czarnym magiem, czarownikiem wudu, służy ciemności. Ma władzę, ma pieniądze, jest mocno umocowany na tym materialnym planie. Tak czy inaczej, percepcja tego świata radykalnie się powiększa, co dla wielu ludzi jest bardzo atrakcyjne. Jest wybór tylko pomiędzy jasnym światem, a pomiędzy tymi ciemnymi energiami. I teraz, idąc dalej, to w takim układzie, jak ma wyglądać ten rozwój duszy? Czyli na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego ja pragnę oraz co jest normalne dla mojego kręgu kulturowego. Pozwoliłem sobie tutaj zacytować taką rozbudowaną piramidę potrzeb Maslowa. Rozbudowaną, ponieważ w normalnej piramidzie nie ma samego czubka, mianowicie nie ma duchowości. Czyli mamy potrzeby fizjologiczne, mamy bezpieczeństwo, mamy miłość, mamy szacunek, mamy samorealizację i na końcu jest również są również potrzeby duchowe. Jest również rozwój duchowy. Co to, proszę Państwa, oznacza? Oznacza to, że jeżeli ja, odpowiadając na pytanie, czego pragnę, stwierdzam, że pragnę mieć pełną lodówkę przeróżnych po prostu artykułów spożywczych, oznacza to, że w moim przypadku moje potrzeby fizjologiczne jeszcze nie zostały po prostu do końca zapewnione. Nie mam co myśleć o kolejnych szczeblach. Jeżeli ja czego pragnę? Pragnę się tylko wyspać normalnie. Żeby 8 godzin snu mieć po prostu za sobą. Oznacza to, że
w dalszym ciągu jestem na pierwszym pięterku. Ciągle potrzeby fizjologiczne, tak? Jeżeli dominują w moim myśleniu potrzeby związane z zapewnieniem sobie jakiejś przyjemności i realizacją w tym obszarze, ciągle jest pierwsze piętro. Nie zapewniłem sobie potrzeb fizjologicznych. Ale jeżeli już zaczynam myśleć, prawda, o swoim domu, zaczynam myśleć o mojej rodzinie, zaczynam myśleć o tym, żeby w ramach mojej rodziny było bezpiecznie, żeby żyć w bezpiecznym kraju. Wiele osób o tym myśli i chce żyć w jak najbardziej stabilnych, gospodarczo-politycznie bezpiecznych krajach. Natomiast nie wszystkim jest to dane. Jeżeli to jest moim elementem, proszę bardzo, jestem na drugim poziomie. Jeżeli to już jest za mną, to pragnę miłości, pragnę akceptacji, szukam drugiego człowieka, który mnie zaakceptuje i jednocześnie też chcę dać miłość. To może być miłość matki do dziecka, to może być miłość do swoich rodziców, to może być miłość do partnera, to może być miłość do całego świata, do wszystkich, która ma dokładnie taką samą wartość, takie samo znaczenie, ponieważ miłość jest to energia. Jeżeli to już przerobiłem, to w takim układzie szukam akceptacji otaczającego mnie świata. Szukam akceptacji otaczającego mnie świata i w tym obszarze no, jestem w stanie sobie tutaj jakiś też wyrobić tutaj pogląd. Następnie, gdy to już mam, gdy pierwsze 4 poziomy są dla mnie zrealizowane, to mówimy o samorealizacji. Mówimy o samorealizacji, czyli ja tutaj chcę coś po sobie zostawić na tym świecie. Mogą to być dzieci, może to być efekt jakiejś mojej pracy, może to być jakieś ważne dzieło, mogą to być moi uczniowie, którym ja przekazałem swoje wartości, bo według mnie te wartości, moja wiedza jest bardzo ważna, którzy będą mnie później pamiętali, będą mnie wspominali. Jeżeli w ten sposób myślę, jeżeli chcę się poczuć samozrealizowanym człowiekiem, to no, jestem gdzieś, prawda, już przy końcu tej piramidy potrzeb. I dopiero wtedy zaczynają się otwierać potrzeby duchowe. Proszę Państwa, oznacza to jedną rzecz, że żeby myśleć o rozwoju duszy, muszę chcieć rozwijać się duchowo, czyli pozostałe niższe potrzeby mam zapewnione. Jeśli jest to prawda, to by oznaczało, że wszystkie tego typu ograniczenia, jak odosobnienia, klasztory, jak przyjęte warunki w zakresie stylu życia, wegetarianizm, weganizm, inne sposoby odżywiania się, tak, nie prowadzą do tego rozwoju duchowego, ponieważ są samoograniczeniem, który wynika z praw tego materialnego świata. Prawdziwie rozwinięty duchowo człowiek, którego dusza jest na drodze rozwoju duchowego, funkcjonuje wśród nas. Jest członkiem społeczeństwa, czy to tutaj w Europie, czy to w Azji, czy to w Ameryce Północnej i spełnia tam swoją rolę. Ponieważ on doskonale wie, że ma do spełnienia jakąś misję, ma do spełnienia jakąś funkcję w społeczeństwie. I tylko i wyłącznie koncentruje się na tej funkcji, ale jednocześnie będąc filarem społeczeństwa, będąc członkiem społeczeństwa. Czyli nie ma rozwoju duchowego bez zapewnienia sobie tych potrzeb wynikłych z tej klasycznej piramidy potrzeb. Prawda? Nie ma. Oznacza to, że żeby tutaj jakby dosadniej powiedzieć, Państwo nie osiągniecie w Europie rozwoju duchowego, jeżeli zamkniecie się w odosobnieniu na medytację, na rozważania, nawet niech to będzie w świecie przyrody. Ponieważ nie taka jest nasza kultura, nie taka jest nasza tradycja. Być może będziemy mieli kontakt, być może będziemy mieli wizję, będziemy mieli kontakt z jakimiś istotami duchowymi, z jakimiś bytami, będziemy mieli wizję, będziemy mieli rozszerzoną percepcję. Ale czy to wzbogaci naszą duszę? Czy my w ten sposób przepracujemy, odrobimy lekcje, które zostały nam narzucone poprzez poprzednie wcielenia, poprzednie reinkarnacje? Nie podejrzewam, ponieważ te lekcje mogą być tylko odrobione w kontakcie z ludźmi i społeczeństwem, które nas otacza. Tak to niestety wygląda. I konsekwencją jakby tego jest w takim układzie pytanie dalej, jak ma wyglądać mój rozwój duchowy duszy. Czyli należy wybrać jedną z metod rozwoju duchowego, przeznaczonego dla mojego kręgu kulturowego. Nie będę ukrywał, że narzucającą się drogą, którą będę rekomendował, to jest droga w kierunku jasnej strony, w kierunku dobra, w kierunku miłości, w kierunku akceptacji. Jest to naprawdę droga dająca bardzo dużo satysfakcji
i jeżeli ktoś się zdecyduje na tą drogę, to nie będzie rozczarowany, ale nie jest to najprostsza droga. Tutaj ta droga wymaga dużo samozaparcia, dużo wysiłku i poświęconego czasu. Może to być kosmoenergetyka. Dlaczego? Dlatego mówię o tym, bo akurat na tym się znam, zajmuję się już od solidnych kilku lat kosmoenergetyką. W związku z tym za pomocą energii kosmicznych następuje oczyszczenie biopola, uruchamienie czakr, następują zmiany w charakterze osoby, później również w jego otoczeniu. Kontynuowanie pracy z energiami kosmicznymi pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych człowieka oraz wstąpienie na drogę serca, czyli ścieżkę rozwoju duszy, pozwalającą na zbliżenie duszy do Boga, na uszlachetnienie duszy. Tym elementem, który zawsze tutaj w swoim życiu, w swojej pracy bardzo mocno eksponuje, jest droga. Jest droga, która tak naprawdę jest pewnego typu pracą, która musi zostać wykonana. Czy to pracą z samym sobą, czy to pracą z otaczającymi nas osobami, czy to po prostu pokazanie innym, że proszę bardzo, zobaczcie, to jest ta droga ma określone skutki, bardzo dobre skutki. Właśnie tutaj dla tego planu materialnego, dla Was, a także dla późniejszego rozwoju duchowego. Nie da się, proszę Państwa, w krótkim okresie czasu przebyć tej przemiany i stać się w pełni rozwiniętym duchowo człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że ta droga to nasza nauka, ta droga to zrozumienie, a na to potrzeba czasu. Żeby wyuczyć się jakiegoś prostego zawodu, młody człowiek musi się uczyć 10-12 lat, trochę bardziej skomplikowanego nawet 20 lat. A ci, co skończyli i zaczynają praktykować na tym zawodzie, mówią, że oni tak naprawdę uczą się przez całe życie. Tu sytuacja jest dość podobna. Żeby stać się osobą rozwiniętą duchowo, w mojej percepcji nie potrzeba kilkunastu lat. Wystarczą 3, 4, 5, 6 lat. Wszystko zależy oczywiście od nas samych i od naszego zaangażowania, od chęci naszej pracy, od tego, czy potrafimy zaufać, czy potrafimy podejmować decyzje, czy potrafimy iść do przodu. Tak? I teraz chciałbym, odpowiedzieć albo starać się zadać pytanie, jak ma wyglądać Twój rozwój duchowy duszy. Czyli w tym przypadku już nie mój, ale Wasz, Państwa. Czyli tutaj chciałbym, aby to moje wystąpienie, ten wykład wzbudził pewną refleksję. Na czym tak naprawdę mi zależy? Spójrzmy na tą rozbudowaną piramidę potrzeb Maslowa. Tak? Na czym naprawdę mi zależy, to Wam zdefiniuje, gdzie ja jestem, w którym miejscu ja jestem. Bo jeżeli nie mam zapewnionych potrzeb fizjologicznych, to jestem na samym początku. To wcale nie oznacza, że po prostu nie mam szans na samą górę. Jak najbardziej mam, bo ja już się zacząłem tym interesować. Ja już wykonałem pierwsze kroki na tej drodze. Ja już wiem, że to w ten sposób musi zostać zbudowane. Tak? Czyli mam odpowiedź na pytanie, gdzie jestem. Kiedy oczekuję od mojego życia, od mojego działania samorealizacji, bo wszystko inne, co jest niżej, już mam zapewnione, to jestem już gdzieś blisko szczytu. Jestem już osobą bardzo aktywną, jestem osobą, która już jest prawie poszukującą, która już wie, że nie wszystkie rzeczy dają się wytłumaczyć za pomocą praw tego materialnego świata, tej nauki, która tu została odkryta. Jest szereg zjawisk, które są jeszcze niewytłumaczalne za pomocą nauki, która w chwili obecnej jest opisywana przez żurnale naukowe. Tak? I w takim układzie ostatnie pytanie, również bardzo ważne, gdzie idę, dokąd zmierza moje życie? Czy jestem gotowy, czy chcę iść tą drogą? Tak, proszę Państwa, to nie jest miejsce, to nie jest moment. Na początku wydaje nam się, że na wcześniejszych slajdach napisałem, że człowiek rozwinięty duchowo to jest rodzajem jasnowidza. Potrafi przewidzieć wiele rzeczy, potrafi widzieć energię. Tak, zgadza się. No to w takim układzie to ja chcę stać się jasnowidzem. Można tak myśleć na początku, kiedy tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co to jest to jasnowidzenie. Później osiągając taką czy inną percepcję tego niewidzialnego świata, widzimy, że tak naprawdę już mam tą informację, mam tą ukrytą informację, niedostępną dla większości ludzi. Ale chciałbym czegoś więcej.
chce czegoś innego. I to jest właśnie krok po kroku nabywanie tej wiedzy, to jest właśnie to uszlachetnianie duszy, to jest właśnie ta droga, to jest właśnie szukanie tej swojej drogi serca, to jest szukanie tej drogi, która będzie reprezentowała tą misję, którą muszę, którą w moim wyobrażeniu powinienem tutaj na tym planie duchowym zrealizować. Co mi da kontakt, co mi da łączność właśnie z tą cząstką we mnie, która bezpośrednio pochodzi od Boga. I zastanawiając się na tym, mając tą refleksję, wyciągamy wnioski i trzeba podjąć właściwe decyzje. Czy czekać, zastanawiać się, żyć zgodnie z zasadami tego planu materialnego, gdzie jest wiele szczęścia, jest wiele dobra, ale są również i mniej przyjemne rzeczy. Są również choroby, jest starzenie się, są nieszczęścia, które spotykają państwa, które spotykają otaczające nas społeczeństwo. Czy może wyzwolić się z tego? Czy może wejść na tą drogę, kiedy nagle się okazuje, że wy jakoś się po prostu wolniej starzejecie, jakoś macie troszeczkę więcej szczęścia, przynajmniej tak mówią otaczający was ludzie, że wam się wszystko udaje, bo wy macie szczęście albo jesteście pracowici. Prawda? To nie do końca jest tak. Widzicie te energie, widzicie w jaki sposób te energie wokół was przepływają i w tych nurtach energii jesteście w stanie w odpowiedni sposób się umiejscowić po to, aby realizować tą swoją drogę serca, tą swoją misję, która będzie prawda, uszlachetniała, wzbogacała waszą duszę. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to spotkanie ze mną dało Państwu refleksję i będziecie Państwo podejmować dobre decyzje. Dziękuję za uwagę.